Moi kochani, w tej chwili kapcie pospadają Wam na pewno z nóg. Zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Jeśli masz już dom z kilkoma tysiącami metrów kwadratowych, w garażu trzymasz Bentleya, Ferrari, Lambo i Mercedesa klasy G, AMG, przed Twoim basenem w ogrodzie od czasu do czasu lądują helikoptery i nie sprawią Ci już przyjemności zakupy kolejnych podobnych do siebie nieruchomości, to czas, abyś skierował swój portfel w stronę morza. To czas, abyś poznał, czym jest super jacht. Dzisiaj zaprezentuję specjalnie dla Ciebie jeden z nich. Będzie to super jacht produkowany przez legendarną brytyjską stocznię Sunseeker. Zobacz razem ze mną, co oznacza prestiż na morzu. Sunseeker 156. Jest to jacht o długości ponad 25 metrów, a oddaje to ta półburta. Zobaczcie na to. Zapraszam. I po tej krótkiej podróży, zajęło mi to jakieś 10 sekund, dotarliśmy na dziób. Ten dziób jest olbrzymi. Jest to jeden z największych jachtów tutaj na targach w Düsseldorfie. Zobaczcie, jak wielki jest tutaj dziób. Ja czuję się niemalże jak na Titanicu. A gdy odwrócicie się w tą stronę, zobaczycie prawdziwy hotel 5-gwiazdkowy. Zobaczcie na tą jadalnię. Zobaczcie, jak pięknie jest tutaj przygotowana ta jadalnia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 dla 7 osób spokojnie, jak nie więcej. Gdy się obrócicie w tą stronę, mamy tu niesamowity bar, kuchnię, kambus. Oczywiście wyposażoną standardowo w zmywarkę, w lodówkę, w kuchenkę. Sunseeker od ponad 50 lat nieustannie przekracza granice luksusu i innowacji w przemyśle jachtowym. Założona w 1969 roku firma Sunseeker stała się symbolem klasy premium, tworząc jachty o wyjątkowym designie i technologicznym zaawansowaniu. Imponujące, pionowe, przeszklone schody osadzone są centralnie, a nie na rufie i umożliwiają gościom szybkie przemieszczanie się między pokładami. Mamy tu w końcu blisko 25 metrów długości i 6,5 metra szerokości, więc jest co zwiedzać i odległości nie są małe. Zapraszam na górę. Tu mamy kolejną odsłoniętą półburtę, czyli to już jest drugi poziom tego jachtu. Nie dość, że on jest bardzo długi, to jest bardzo również wysoki. Tutaj mamy kolejne miejsce na wypoczynek. Zobaczcie, jaki stąd rozpościera się widok na dziób, na którym przed chwileczką byliśmy. Myślę, że zauważycie to, co ja przed chwileczką zauważyłem, a mianowicie jesteśmy na najwyższym punkcie na tych targach. Nie ma tutaj, z tego co widzę, wyższej jednostki aniżeli ten Sunseeker 156. Jest to niesamowite wrażenie, jakbym stał na balkonie jakiegoś 3-piętrowego wieżowca. Jak zobaczycie, tutaj ta półburta się kończy. Tutaj mamy panel sterowania przez kapitana. Możemy tutaj przejść również na drugą stronę, tutaj za kanapami, ale wracamy się tutaj do kolejnych przestrzeni na tym jachcie. Jeśli podoba Ci się to, ile serca wkładam w każdy materiał przygotowany dla Ciebie, masz możliwość postawienia mi pysznej kawy, która da mi odpowiedniego kopa do nagrywania kolejnych kreatywnych filmów dla Ciebie. Link w opisie filmu. Buy coffee. Dziękuję. No i w tej chwili jestem panem przestworzy mórz i oceanów. No zobaczcie. Tutaj nie trzeba więcej słów, bo siedzimy centralnie na środku tej jednostki. Ona nie jest przesunięta ani w prawo, ani w lewo. Centralne miejsce sterowania. 2 gigantyczne plotery. No, w tym miejscu, w tym panelu sterowania jest wszystko, czego dusza zapragnie. Zipwake'i, stery strumieniowe, sterowane siedzenie, sterowana kierownica i olbrzymie okno z przodu, które nam daje tak naprawdę panoramę 360 z wysokością, no nie wiem, 10-11 metrów. Robi to niesamowite wrażenie. Oprócz tego, zobaczcie, mamy jeszcze szyberdach, który jest odsłaniany, dzięki czemu możemy tutaj też zażyć kąpieli słonecznej. Na tym pokładzie tutaj mamy jeszcze dodatkową kuchnię. Zobaczcie, jaki mamy wielki blat. Ogromną lodówkę. To jest część od kuchenki, od grilla. Tutaj mamy zlew bardzo fajnie ukryty. Tutaj mamy panele do sterowania różnymi elementami oświetlenia. No i zobaczcie na ten ogromny pokład wypoczynkowy. Tutaj można się poczuć naprawdę jak Leonardo DiCaprio w Titanicu co najmniej. Myślę, że Leo w tej chwili ma podobny jacht, podobnej wielkości, więc możecie się poczuć nie tylko jak w Titanicu, ale jak również gwiazdor filmowy. Przyznam Wam osobiście, że jest to największy jacht, na którym do tej pory byłem.
ma ponad 25 metrów. Na tych targach są jeszcze większe jachty, do których zmierzam i mam nadzieję, że mi się to uda, ale już ten robi olbrzymie wrażenie. Oczywiście podam Wam później informację, jaki tu jest metraż, jak można przeliczyć tą powierzchnię tutaj na metraż, żeby porównać to do mieszkania czy domu, ale myślę, że to jest spokojnie jakieś 300-400 metrów. Zwróćcie uwagę na te olbrzymie drzwi. Ja spróbuję je teraz lekko przymknąć. Chodzą bardzo lekko. Nie chcę teraz tutaj robić tego, no bo są klienci, więc nie będę zamykał tej przestrzeni, ale są to gigantyczne szklane drzwi, które tutaj nas potrafią oddzielić od tej głównej przestrzeni. No i zobaczcie, jaki mamy tutaj wspaniały taras, na którym można się wylegiwać dniami i nocami. Zobaczcie, tutaj są takie detale, które właśnie robią robotę. Schodzimy po schodach, ale mimo wszystko tutaj są te przestrzenie wykorzystane. Jedna szafeczka, druga. A tutaj mamy akurat panel sterowania z bezpiecznikami. Jest też mega fajne, wygodne miejsce. Także nie marnujemy tutaj przestrzeni. I moi drodzy, idziemy dalej. Zapraszam Was na pokład -1. Dobrze, zacznijmy od tej części. Ja Wam powiem szczerze, idę tutaj pierwszy raz, więc będą to reakcje na żywo. Wow! To jest master bedroom dla właścicieli jachtu. Zobaczcie, jakie tu jest łóżko king size, ogromny telewizor, ogromne okna, toaletka, wygodne miejsce, szczególnie dla pań do malowania. Tutaj mamy łazienkę i to, co zaraz zobaczycie, spowoduje, że już teraz zaczniecie odkładać na ten jacht. Zobaczcie, moi drodzy, ta łazienka ma spokojnie jakieś 8-10 metrów kwadratowych. Ja myślę, że na jachcie no to jest ogromna powierzchnia. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze szafki, przełączniki, światła z różnymi trybami, nocny, dzienny, podświetlenie, ambiente. Tutaj dodatkowe schowki, bardzo estetycznie zrobione, takie przyciski mosiężne. Ja jestem pod takim wrażeniem tego jachtu, że nie chcę stąd wyjeżdżać, nie chcę z niego schodzić, ale niestety za chwilę będę musiał. Zobaczcie, dodatkowo mamy tutaj jeszcze ogromną szafę. Jedną, drugą. Ta szafa jest tak ogromna, że można do niej dosłownie wejść. Chcę dać Ci mikroradę. Jeśli chcesz kupić nowy sprzęt elektroniczny lub AGD, to nie rób tego. Przynajmniej teraz. Nie marnuj bezsensownie pieniędzy. Najpierw przetestuj i wypożycz sprzęt, którego potrzebujesz. Jest to bardzo wygodne, proste, praktyczne i bezpieczne rozwiązanie. Taka platforma jak chociażby Polskie Plenty ma gigantyczny wybór sprzętu i łatwy proces zamawiania oraz zwrotu. Z moim kodem afiliacyjnym i kodami rabatowymi, które zamieszczę w opisie filmu, będziesz miał aż 15% rabatu. Szanuj swoje pieniądze i zajrzyj na ten fenomenalny polski startup Plenty już teraz. Moi drodzy, jesteście właśnie w tej chwili w szafie tego ogromnego jachtu. W niektórych jednostkach, które wcześniej Wam pokazywałem, jachtury, które robiłem, poniekąd zapraszam też na jachtury po moich wcześniejszych jednostkach, możecie zobaczyć, że taka przestrzeń, jaka w tej chwili była w szafie, to bardzo często jest to przestrzeń na jeden pokój, jedno pomieszczenie. Do tego mega podobają mi się te stylizowane bulaje. Zobaczcie, to wygląda jak w filmie Gdzie jest Nemo, stylizowane zamknięcia, bardzo fajnie to wygląda i daje powiew świeżego powietrza, dlatego że mamy takie bulaje po prawej i po lewej stronie. System nagłośnienia, telewizor. Zapraszam dalej, chodźcie za mną. Tutaj mamy pokój dziecięcy z 2 łóżkami i ponownie z tym świetnie stylizowanym oknem, ale to nie wszystko, moi drodzy. Dzieci mają również osobną łazienkę ze sporym prysznicem. Ale to również nie wszystko. Mamy tutaj kolejny pokój gościnny. Zobaczcie na to. Pokój z telewizorem i kolejna łazienka. I na dziobie mamy jeszcze kolejną sypialnię, również pokaźnych rozmiarów. Zobaczcie, jak wysoko jest posadzone to łóżko. Łóżko king size ze schodkami podwyższane. Również ten efekt błyszczący, odbijający
wielkie okna ze stylizowanymi bulajami. Jest to wszystko fantastycznie skomponowane. Oczywiście mnóstwo schowków, mnóstwo detali, ogromna szafa. Zobaczcie, jaka wielka szafa. No i kolejna łazienka. No i zapraszam do głównego salonu, w którym można się poczuć jak w 200-300 metrowym domu. Zobaczcie, ta kanapa jest ogromna. Tam obok mamy kuchnię, z której barman albo kucharz może podawać nam dania lub drinki. Wielki telewizor, no i wyjście na nasz prywatny taras z widokiem na Morze Śródziemne albo Ocean Atlantycki. Do tego ogromne drzwi rozsuwane, również nie będziemy ich w tej chwili rozsuwać. Tutaj jeszcze zobaczcie, mamy panel sterujący na tablecie, który wyświetla wszystkie informacje potrzebne, więc też wygodna rzecz, w wygodnym bardzo miejscu dostępnym dla sternika. I zapraszam do kuchni. Mamy tutaj marmurowy blat, ogromną zmywarkę, której zawsze brakuje na jachtach, zlew, kuchenka, mamy wszystko, co jest potrzebne w kuchni, ale nie może zabraknąć oczywiście lodówki. Tutaj lodówka nie jest mała i zobaczcie, znowu są te stylizowane elementy, które otwierają różne pomieszczenia oraz szafki, a tutaj akurat jest lodówka. Wow, widzicie tą lodówkę? Nie dość, że... Czy to jest na pewno lodówka? Bo to wygląda bardziej jak grill. Ale spodziewałem się tej lodówki. No prawdopodobnie jest to lodówka. Tutaj mamy zamrażarkę, ale po raz pierwszy widzę tak stylizowaną lodówkę. Jeżeli to jest lodówka, dajcie znać w komentarzach, bo może ja się nad czymś nie znam, ale wydaje mi się, że jest to lodówka. Oczywiście są tutaj panele do sterowania temperaturą, więc prawdopodobnie jest to lodówka, ale jej stylizacja, wow, robi wrażenie i ten sposób zamykania właśnie wszelkich pojemników, pomieszczeń jest niesamowity. To tworzy też fajny, spójny klimat w całej tej jednostce. To, co jest fajne, to zobaczcie, z poziomu kuchni możecie również wyjść na półburtę. Tutaj te drzwi są oczywiście zamykane bardzo łatwo, ale też wygodne wyjście ułatwia tutaj manewrowanie członkom załogi po jachcie. Przejdźmy sobie tutaj teraz w tej chwili na rufę. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Jeszcze nie dotarliśmy do końca jachtu. Wow, zobaczcie, jesteśmy tutaj na tym pokładzie na rufie. Dodatkowo dla gości mamy jeszcze taką malutką toaletę. To już jest chyba piąta. Oprócz tego, zobaczcie, mamy tutaj po drugiej stronie jeszcze wielkie pomieszczenie na przykład na jedzenie, na zimne napoje. Bardzo przydatna rzecz. No i kuchnia kolejna, to już jest trzecia albo czwarta kuchnia z małym zlewem. Z panelem sterowania. O, w tym miejscu znajdziemy panel sterowania. Mamy tutaj łącznik akumulatora, łącznik wody, światła, kostkardka do lodu. Bardzo też ergonomiczne miejsce do wykorzystania panelu zarządzania. Tutaj mamy kolejną lodóweczkę i tutaj mamy jeszcze jedną lodówkę, bo w tym miejscu lodówek nigdy dość. W tym miejscu najczęściej zażywamy kąpieli słonecznych, jest gorąco, jest ciepło, dlatego musi być bardzo blisko do napojów. A jeżeli nie chcemy, aby ta przestrzeń nam się tutaj budziła, niszczyła, zamykamy ten blat i możemy odejść w otchłań. To jeszcze nie wszystko, kochani. Tu jest pomieszczenie, w którym znajduje się prawdopodobnie maszynownia, ale nie wiem, zaraz o tym się przekonamy. Chodźcie zobaczyć. Idziemy w tej chwili, kochani, do maszynowni, czyli do serca jachtu. Zobaczcie. Mamy tutaj dwa ogromne silniki MANA, jeden, drugi. Jest to niesamowite miejsce, z którego czerpiemy moc. Napędzany przez Volvo D13 IPS 1350 może pomieścić 8 gości w bardzo luksusowym układzie, osiągając przy tym prędkość aż 23 węzły. Mamy nawet
pralkę i lodówkę. Kolejna łazienka. Drzwi robią wrażenie. I jeszcze jedna. Sunseeker Ocean 156 dzięki znacznie większej przestrzeni niż inne jachty w swojej klasie i wyjątkowo elastycznym opcjom konstrukcyjnym będzie zjawiskiem na każdym akwenie wodnym na świecie. Cena tej prawie 25-metrowej luksusowej jednostki to około 30 milionów złotych netto. Dzięki całkowicie zamkniętemu górnemu pokładowi i pojedynczej stacji sterowej Ocean 156 pozostawia dużo miejsca na pokładzie dzięki maksymalnej objętości wewnętrznej, zwłaszcza w rozszerzonym salonie i na górnym pokładzie. Układy projektowe są w pełni konfigurowalne i pozwalają właścicielom dostosować się do własnego stylu i praktycznych potrzeb. Na przykład na górnym pokładzie można zainstalować wielką wannę z hydromasażem. Inną opcją konfiguracyjną dla tych, którzy wolą więcej prywatności, jest centralna kuchnia, aby oddzielić gości od załogi. Duży salon z sofą, gdzie telewizor umiejscowiony jest z tyłu za barem i jadalnią. Ocean 156 posiada opcję kabiny master na pokładzie głównym, aby właściciele mogli korzystać z imponujących widoków i wyjścia naprzód jachtu. Na dolnym pokładzie sypialnia o pełnej szerokości na rufie ma wystarczająco dużo miejsca do przechowywania. Znajduje się na niej także damska toaletka oraz łazienka z 2 umywalkami. W standardowej konfiguracji dolny pokład składa się z przedniej kabiny VIP i 2 kabin dla gości z przesuwnymi łóżkami, opcja Twin lub Queen. Zapewniają dodatkową wygodę gościom. Istnieje również opcja zakwaterowania załogi obok maszynowni. Dolny pokład ma całkowicie płaską podłogę pomiędzy sypialnią VIP a kabiną Master, co jest rzadkością na jachcie tej wielkości.